Witajcie, dzisiaj nic odkrywczego, po prostu pudełko na chusteczki. Stara i odrapana elegancja. Jeżeli lubicie takie słodkawe klimaty, zapraszam na film. Żeby ozdobić chustecznik, trzeba go najpierw kupić. Można go dostać w wielu sklepach w internecie, ale zapraszamy do naszego. Adres na dole strony. Do tego serwetka, bardzo popularny wzór w róże. Do ozdoby użyję aksamitki. I w pierwszym kroku pomaluję pudełko właśnie na taki kolor, podobny do tej aksamitki. No cóż, wygląda jak czarny, ale czarny nie jest, to ciemny szary. Nie musi być dokładnie, bo to pierwsza warstwa. Ozdobą chustecznika będą zadrapania. W miejscach, gdzie później je zrobimy, pudełko smarujemy świecą. Po świecowaniu całość maluję białą farbą akrylową. Jeżeli potrzeba, należy pudełko pomalować 2 razy. Przyszedł czas na przyklejanie serwetki. Rozcinam serwetkę, bo pozostałe wzory pewnie kiedyś się przydadzą i oddzielam jej górną część. Chyba to wszyscy wiedzą, ale w dekupażu korzystamy tylko z jednej górnej warstwy serwetki. Resztę wyrzucamy. Wzór można wycinać, ale ja go wyrywam metodą na wodę. Lekko moczę niepotrzebne części i odrywam. Nie uzyskam w ten sposób dużej dokładności, ale jest ona zupełnie wystarczająca. No cóż, ze wzorami jest tak, że nie zawsze pasują do naszych planów. Na przykład tutaj zwisa mi z boku różyczka. Ale praktycznie zawsze da się coś oberwać, dokleić i na końcu dopasować. I takiego oberwanego kawałka nie wyrzucamy, przykleimy go za chwilę zupełnie gdzie indziej. Do przyklejania używam kleju z werniksem oraz porządnego, szerokiego pędzla. A teraz całe 16 sekund sam na sam z przyklejaniem jednego kawałka serwetki. Lubię przyklejać serwetki i robić kropki, natomiast bardzo nie lubię szlifowania, a zaraz potem lakierowania. A co Wy lubicie najbardziej? Napiszcie w komentarzu. No właśnie, a oberwaną z boku różyczkę przyklejam tu. Serwetka z jednej strony już przyklejona, a z drugiej przyklejam zupełnie tak samo. Maluję kreskę dla równego rozdzielenia koloru i lecimy w róż. A pudrowy róż robimy tak. Dużo białego, trochę czerwonego i do tego wszystkiego dodajemy farbę nijaką w kolorze vintage. Po wymieszaniu kolor się nadaje. Malujemy, suszymy i właśnie mi się przypomniało, że miałam Wam pokazać, jak brzydko przykleiłam serwetkę. Spójrzmy prawdzie w oczy. Ładnie nie jest. Tym się nie przejmujemy. To jest normalnie. To pudełeczko potrzebuje przynajmniej 3 warstw lakieru. Między każdą warstwą szlifujemy lakier papierem ściernym. Dopiero potem możemy zobaczyć, co to elegancja. Dzisiaj wersja na bogato, czyli z transferem. Papiery do transferu możecie kupić w naszym sklepiku, adres na dole strony, bądź wykonać samodzielnie, tak jak ja teraz. Drukujecie na zwykłej kartce. Najważniejsze, żeby drukarka była laserowa. Wydruk będę przyklejała na transfer żel, a właściwie na jego resztki, bo ten preparat mam już 2 lata. Na szczęście nawet resztki działają dobrze. Smarujemy pudełeczko i papier. Przyklejamy, wygładzamy i suszymy. Teraz zostało nam już tylko kulanie. Moczymy papier i zdzieramy delikatnie opuszkami jego górną część. Tą operację trzeba będzie powtórzyć minimum 2 razy. Jak praktycznie zawsze kulam 3 razy. Gdy taki wypilingowany napis przeczyścimy, wydaje się, że wszystko jest cudownie. Niestety nasza spontaniczna radość mija po wysuszeniu. Ale to jest normalne, po prostu trzeba kulać drugi, wysuszyć, a potem 3 raz. Pytacie czasami, czy po kulaniu widać, że napis jest przyklejony. Odrobinkę widać, bo jednak błona tworzy pewną warstwę, ale wystarczy pudełko polakierować kilka razy i wszystko będzie cudownie. Lakierujemy, suszymy i co? I szlifujemy. Nie za mocno, delikatnym papierem. I jeszcze nie jest idealnie, ale trzeba położyć jeszcze jedną warstwę, wyszlifować, jeszcze jedną warstwę lakieru i powinno być ok. A tutaj prezentacja napisu po drugiej warstwie lakieru.
No troszkę widać. Ale żeby to zauważyć, trzeba by wyciągać chusteczki i chyba zębami. A teraz będzie o kropeczkach, czyli mój ulubiony kawałek filmu. Farbę warto rozwodnić. Zbyt gęsta stworzy nierówne kropeczki. A teraz z całą przyjemnością, jaką daje dekupaż, namaczamy wykałaczkę i robimy kropeczkę. Namaczamy i kropkujemy. Żadna filozofia, a według mnie efekt wart $1 000 000. Można polakierować pudełko z kropkami, ale ja tego nie robię, ponieważ lubię, gdy kropeczki mają nieco inny połysk niż całe pudełko. Teraz przyszła chwila na przyklejenie aksamitki. Klej na gorąco sprawdza się znakomicie. Jeszcze malutka kokardka i prawie gotowe. Jeszcze kilka sekund, aby dół także wyglądał ładnie. Troszkę zadrapań i szablonik handmade. Szablonik w kształcie pieczątki, zaprojektowany przez Inspirello dla Was. Można go kupić wyłącznie w naszym sklepie. Do odbijania używam farby akrylowej oraz gąbeczki silikonowej, takiej zwykłej, do makijażu. Wystarczy włożyć dynko na swoje miejsce i gotowy chustecznik prezentuje się tak. A tak na marginesie, te kropeczki są fajne, bo pozwalają odciągnąć uwagę od wszystkiego, co nam nie wyszło. Wielu paskudnym pudełkom dało drugie życie, a Photoshop pozwala z naszych pudełek robić przepiękne pudełka. Pamiętajcie o tym, oglądając idealne prace w internecie. Nie ma się co stresować, wystarczy pokazać ładniejszą stronę. Tym, którzy dotrwali do końca, dziękuję za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.